dzisiejszym odcinku wąwóz Bikas, fiksacja wzroku, niezłożona stopka, jezioro Bistnita z lotu ptaka, winklowanie oraz wesoły cmentarz. Zapraszam. Dzisiejszą trasę rozpoczynamy z miejscowości Giorgeni w kierunku Pikazu drogą numer 15, następnie 178, odbijamy na lokalną 177A, następnie udajemy się 17, 18, 17C i lokalną 186 w kierunku Wesołego Cmentarza i trafiamy do miejscowości Satu Mare. Dobra, powiedziałem prawo. Dzień dobry internecie. Mamy godzinę 7 rano. Jesteśmy w miejscowości Giorgeni. Opuszczamy nasz wspaniały nocleg z Home Sweet Home Apartment, który serdecznie polecamy. Bardzo przyjemny właściciel. Naprawdę super spędzona nocka. Pokój taki w stylu glamour. Super wyposażony. 4 miejsca noclegowe. Piękna łazienka, piękna kuchnia z aneksem jadalnym. No nic na więcej do życia tak naprawdę nie potrzeba. Przy okazji skonsultowaliśmy sobie trasy z właścicielem, czy dobrze sobie zaplanowaliśmy trasę. Wszystko ładnie potwierdzał, jeszcze parę innych fajnych wskazówek dał na przyszłość. Także serdecznie pozdrawiamy, dziękujemy. My tymczasem udajemy się już drogą numer 15 w kierunku Pikazu. Jakość drogi to tak w tej mojej skali tak od 3 do 5, czyli powiedzmy droga z ubytkami, jakimiś dziurami, żwirkiem, piaskiem momentami, przez czwórkę, czy jakieś tam klejenie asfaltu, aż do jakości autostradowej, także po prostu trzeba uważać, na jakim odcinku jesteśmy. Natomiast taka informacja, bardzo dużo remontu było w tym momencie, kiedy my wyjeżdżaliśmy, więc możliwe, że jak pojedziecie sobie w przyszłości, w roku 2026, no to już wszystko będzie ładnie, pięknie porobione i będzie się można napawać czystym motocyklizmem. A tymczasem zostawiam Was na chwilę z tymi pięknymi zakrętami.
jeżeli będziecie udawać się kiedyś właśnie na Bikas, musicie pamiętać o tym, żeby tak sobie rozplanować trasę, by być tam wczesnym rankiem, właśnie tak około 7-8 rano, albo późnym popołudniem 17, 18 albo później, z tego względu, że no, w innych godzinach nie będziecie mieli fanów z tej jazdy, będziecie mieli pełno samochodów, motocyklistów, rowerzystów, a jak wjedziemy w wąwóz, to zrozumiecie, o co chodzi, ale to za chwilę.
No to wjeżdżamy w wąwóz Bikas, jedną z największych atrakcji Rumunii. To takie miejsce, gdzie natura postanowiła zrobić sobie trochę roboty. Rzeka Bikas przez miliony lat drążyła w skale i wyszedł jej kanion, który dziś ma około 8 km długości. Ściany, no, potrafią być miejscami 300 do 400 metrów w górę. Człowiek jedzie motocyklem i czuje się jak mróweczka między kamiennymi blokami. Jest tu taki fragment, nazywamy braną piekieł. I nie bez powodu. Droga zwęża się tak, że masz wrażenie, że skały zaraz się zapadną nad głową. Idealne miejsce, żeby tak troszeczkę zgasić gaz i poczuć ten klimat, co też oczywiście z grupą Mototrip sobie zrobiliśmy. W skałach pokrywane są też jaskinie, także fani wspinaczki mają tutaj swoje Eldorado, a my jako motocykliści mamy swoje serpentyny, zakręty i widoki, które no naprawdę ciężko przegapić. No i serio, no wąwóz Bikas to taki no, naturalny rollercoaster. Jedziesz, skręcasz, zadzierasz głowę i ciągle się zastanawiasz, jakim cudem to wszystko stoi od tysięcy lat. Zasno. No teraz patrz to. Można się zatrzymać fotkę strzelać jak chcesz. Chodź, już nie otworzyli. No. Wąwóz Bikas, witamy. I dlatego chciałem jechać rano, żeby nie było aut, kurde, motocykli, jeszcze stragany jest potwierane, to ma swój klimat, nie? A tak to jest kicha. Ale szumi ładnie. Jaka się woda robi, nie? Taka lekko wapnowata. Wapnowata taka, wiesz, jak we Włoszech. Podczas postoju oczywiście porobiliśmy sobie pamiątkowe fotki. No nie obyło się bez zakupu suwenirów ostatecznie. W sumie wcześniej nawet chyba nigdzie nie kupowaliśmy w Rumunii. Jakoś tak nie było okazji. Także skorzystaliśmy. No i tak kusiło mnie, żeby drona wypuścić, ale trochę się bałem, szczerze mówiąc, bo wiatr był dosyć mocny przez te prześwity w kanonie. Nie było zakazu latania, przynajmniej nie zauważyłem żadnych oznakowań. Natomiast bałem się też tego, że GPS zwariuje od tych skał, odbić i czasem mogę go utracić, więc sobie odpuściłem, może kiedy indziej. A tymczasem gonimy dalej na północ. Tutaj taka nietypowa sytuacja drogowa, gdzie wszyscy ruszyliśmy z podstacji.
No i wiadomo, jesteśmy wszyscy na interkomach, no ale Filip sobie w ten czasie zadzwonił do żony. No ale tak patrzymy, że z tyłu nóżkę ma nie do końca złożoną, tak jest znaczy w jednej części jest złożona i mówię, może zahaczyć na pierwszym winklu, gdzie będzie jakieś przewyższenie, niepotrzebnie zaliczyć glebę. No i mówię, na interkomie nie możemy się z nim dogadać, no bo dzwoni do żony. No to mu pokazuje, że mówię, ma nóżka i nie zakumał, w końcu się zatrzymał. Kuba mu pokazał w końcu, że nóżka, z tyłu już jechał samochód i trąbił, czemu hamujemy. Mówię, no poczekaj gościu, no. Mówię, chwila, moment, nie? Także zatrybił, schował tą nóżkę i pojechaliśmy. Także taka dosyć, no, nietypowa i też można powiedzieć nieciekawa sytuacja, bo mogło to się tam różnie skończyć, także no takie rzeczy też mimo wszystko trzeba zwracać uwagę. Cześć. Polacy? Tak. Hello from Poland. Co ty gadasz? Obiekt strategiczny jakiś ma znaki nam na tym, na tamie, że nie wolno. Ale zobaczyć można. Tu se możesz iść fotografować, tylko jak wejdziesz na most, to tam jest znak zakaz fotografii, a tutaj masz bomba zdjęcia, tu też. Ale jak to zajebiste jest, kurwa. Tu no stop, coś takiego jest, nie? Siódme zajebiste, nie? No bo nasi. Dobra, lecimy. Lecimy. Odjeżdżamy właśnie z zapory Pikas, czyli największej budowli tego typu w całej Rumunii. Powstała ona w latach jeszcze 50. No i tak naprawdę gdzie postanowiono ujarzmić rzekę Bistrita. Jest to kawał betonu, bo ma 127 metrów wysokości i ponad 400 metrów długości. Jak się stoi na górze i patrzy w dół i tak się pomyśli o tych 400 metrach, no to można to porównać do tych wszystkich skał, które przed chwilą mieliśmy w samym wąwozie, czy też kanionie Bikas. No to robi naprawdę piorunujące wrażenie. Za zaporą powstało jezioro Izvorul Munteului, jeśli dobrze powiedziałem, nazywane też potocznie Morzem Górskim Rumunii, bo ma 35 km długości i przy dobrej pogodzie wygląda trochę tak, jakby ktoś tam wkleił kawałek fiordu z Norwegii. Dla Rumunii ta tama to nie tylko widokówka, ale przede wszystkim energia. W elektrowni, która działa przy zaporze, powstaje tak naprawdę spora część prądu dla całego regionu. A dla nas? No dla nas to kolejny punkt, gdzie można zatrzymać się i odpalić drona. No i z tym dronem w sumie to nie do końca, bo jak się okazało, są naklejki, że jest zakaz dronowania i w sumie na samym moście jest zakaz robienia zdjęć. Można tylko przy brzegu zrobić sobie z jednej z prawej strony. A jak wejdzie się na środek, no to ten pan tam z tej ochrony czy obsługi nagle podchodzi do ciebie i mówi, że nie wolno, że proszę zejść i tak dalej. Więc taka informacja, gdybyście tutaj byli, żebyście nie popełniali naszych błędów. A tymczasem udajemy się dalej na północ. Poison, poison fills my mind. 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 Poison, poison fills
better come and kill me. All I feel inside is poison, poison. All that's left 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 inside, poison, poison. All that's left inside is poison, poison. All that's left inside, poison, poison. Poison, poison. Poison, poison. Poison, poison. All that's left inside. Poison, poison. Poison, poison. All that's left inside. Poison, poison. Poison, poison. Come back to life. Przed chwilą byliśmy świadkami fiksacji wzroku Filipa, gdzie mocno nie wylądował na ścianie po prawej stronie. No i łuk nie był jakiś tam, powiedzmy, super trudny, prędkość też nie była zabójcza. Polega to po prostu na tym, że spojrzy się w jeden punkt i człowiek po prostu na niego jedzie. I w ostatniej chwili się jakby Filip ocknął, ja tam przez interkom panika i do niego krzyczałem. Przechylił motocykl, tyle leś dał radę tam na lewą stronę, podparł się nogą. Na szczęście nie wjechał w tą rynnę po prawej stronie, co była między tą ścianą a drogą, bo tego by raczej już nie wyratował. No i się udało, szczęśliwie się zakończyło, natomiast mówię, no, chwila strachu była, bo przez moment widziałem, jak go skrobie z tej ściany, więc taka trochę niemiła sytuacja. No ale no, takie rzeczy też się zdarzają. Sam osobiście czegoś takiego doświadczyłem w życiu 2 razy. Raz na pitbike'ach, kiedy po prostu centralnie w bandę się wmontowałem. Popatrzyłem na bandę przed zakrętem i po prostu w nią wjechałem, nie zdążyłem tego opanować. A drugi raz to na drodze wracając nad morza na zakręcie i po prostu popatrzyłem w drzewo i centralnie na to drzewo jechałem. W ostatniej chwili się ocknąłem, przehamowałem, złożyłem motocykl i wyratowałem to, ale wiem przynajmniej o co chodzi i to nawet nie ma znaczenia kto jak jeździ, jak tam umie złożyć motocykl, bo często na filmach na YouTubie się widzi, że jak on tego zakrętu nie wyrobił, nie pojechał wprost, nie, no przecież to jest żaden zakręt i tak dalej. No rzeczywiście tak jest, no na szczęście na tych prostych zakrętach się ludzie wykładają z tą fiksacją, żeby było śmieszniej. No ale jak ktoś się z tym nie spotkał, nie przeżył tego, no to tak szczerze mówiąc nawet nie ma za bardzo prawa komentować, bo nie wie o co tak naprawdę chodzi. Summa summarum skończyło się dobrze. My dojeżdżamy tutaj już do naszego mostu i pięknego jeziorka, gdzie za chwilę polatamy sobie dronem, aby zobaczyć trochę więcej.
Stanęliśmy sobie w cieniu, żeby Marcin zrobił kilka ujęć dronem i pan Filip poszedł nieopodal i przyniósł nam jabłka, kupił jabłka i się okazało, że te jabłka są bardzo dobre. Tak sobie wpierdzielam to jabłko i mówię do Kuby: weź synek, zobacz, z jakiego kraju pochodzą. Polska. Ten biały szybko żółknie później, jak bierzesz od słońca, bardzo szybko się niszczy. I od smaru później, jak coś ci jebnie z tego, to nie spierzesz tego za chuja. Wszystkiego próbowałem, octy, kurwa, nie octy, środki, mówię, ja później mam wymoje wyjebane. To chyba jechać w tym. Rękę. Pomyślałem o tym, a pojechał do sklepu, to był biały, bo już się kurwa nie ugrzeje, to O. potem kurwa problem. Rękawiczki Helda, kurwa, rok. Sezonu nie wytrzymały. Zobacz, jak się szczępią. Zobacz to. A wiesz, że kiedyś oglądałem? I one nie były tanie, nie? No nie były tanie, tam ile tam? Z 300? Dobra, i uwaga teraz, uwaga. To ja za te Podjeżdżam, nie? 400 zabrałem. Rękawiczkę, nie? Która ma, już jest zszyta, nie? Ale ta rękawiczka ma 10 lat. Przejeździłem w niej tam powiedzmy z 6 sezonów, nie? Jeszcze żyje, a to jest moja następna rękawica i ona też już ma 4 sezony i miała tylko tak. A tu zobacz, po niecałym sezonie. 150 za komplet, coś koło tego, tak? Także kurwa, Płacenie za te dobre firmy, kurwa, to się powoli mija z celem. Naprawdę. W każdej branży tak jest. No. Dlatego Chińczyki. Rumunia to nie tylko serpentyny i zakręty, to też kawał niesamowitej architektury. Na trasie co chwilę można spotkać jakiś kościół albo monastyr, a każdy z nich wygląda troszeczkę inaczej. W Marmureszu stoją drewniane cerkwie z wysokimi smukłymi wieżami, pisane na listę dziedzictwa UNESCO. Całość budowana bez gwoździ, a trzyma się od setek lat. Na Bukowinie z kolei spotkamy monastyry malowane w całości freskami i to nie tylko w środku, ale i na zewnątrz. Kolory, które przetrwały setki lat, to prawdziwy fenomen. Do tego są prawosławne cerkwie z cybulastymi kopułami, katolickie kościoły gotyckie i potężne twierdze obronne, które kiedyś chroniły mieszkańców przed najazdami. Dla motocyklisty to tak naprawdę taki dodatkowy smaczek, gdzie nagle z zakrętu wyrasta kościół na jakimś wzgórzu albo w miejscowości. No, wyglądają jak z bajki i to jest taki właśnie chyba prawdziwy urok Rumunii, że każda droga może prowadzić nie tylko przez góry, ale i przez historię.
wyjściu na drogę lokalną 177A miałem wrażenie, że znalazłem się w jakimś świecie hobbitów. Same lasy dookoła, bardzo kręta droga, bardzo fajnie techniczna, można naprawdę się pobawić i nauczyć jazdy na motocyklu. Przede wszystkim podobało mi się to, że żadnych samochodów, motocykli, rowerzystów, kamperów, pieszych, pusto. Po prostu droga stworzona dla nas. Nawierzchnia taka czwórka bym powiedział, z jakimiś tam malutkimi defektami, ale naprawdę super, tu się można poprzeginać. Dlatego ja osobiście zachęcam Was do odbijania w Rumunii takie drogi lokalne. No, oczywiście wcześniej sprawdźcie, czy na Google Mapsie, czy nie ma tam drogi szutrowej. No chyba, że ktoś ATV-em jeździ, no to spoko. Natomiast otwiera to troszeczkę taką wizję, że nie tylko Transfolgarska i Transalpina jest tutaj do jazdy, co też jest bardzo fajnym zaskoczeniem dla nas. Co jakiś czas są jakieś takie remonty wiaduktów, mostków, no, takimi małymi strumieniami, rzeczkami, także to też tam musicie mieć na uwadze, ale nie ma dramatu, bo tam nawet nie ma wahadłówek. Przeważnie jest tak, że z boku jest taka ulepiona droga z piasku, z żwiru, że na 2 pasy i spokojnie można sobie przejechać. Także tego typu rzeczy. No pewnie w 2026 roku już większość tych remontów będzie zakończony, więc tylko lepiej, spokojniej i płynniej się będzie przejeżdżać tą Rumunię. Dojeżdżając tutaj do jednej miejscowości, no, poza powozami końskimi, mieliśmy jedną sytuację drogową, którą właśnie będziecie mieli okazję zobaczyć. Stanek, poczekaj, no to dopierdalasz później, no to już wyjeżdża. By cię jebną. W tym miejscu Filip troszeczkę wyszedł przed szereg, wrzucił samochód, który też chciał wyminąć busa, który zatrzymał się na przystanku. Od razu mówię, nie róbcie takich rzeczy, bo na moich oczach kiedyś się kolega dokładnie rozwalił, nadział na taki samochód. Pozdrawiam serdecznie Bartka, który przeżył na szczęście ten wypadek, ale uczulam, nie róbcie takich rzeczy, tu się OPRD należało, a tymczasem jedziemy na obiad. No, po obiadku już emocje trochę opadły, możemy ruszyć w dalszą drogę w kierunku drogi 17, która jest bardzo fajną drogą, szybkie łuki, fajne zakręty, fajne też agrawki po drodze. Zresztą za chwilę sami zobaczycie, o co mi chodzi.
widzieliście, droga numer 17 petarda. Asfalt pierwszej jakości, 5 u mnie. Podjazdy do góry, agrafki, 2 pasy, bardzo szerokie. Pozwalają naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy zrobić z motocyklem. Dalej też ta droga fajnie się bije, może już nie ma podwójnych pasów, ale cały czas jest skręta, czasami jakąś tam wioskę się mija, ale przeważnie bardzo szybkie łuki. Jak z tym właścicielem właśnie w Georgenii rozmawiałem na temat tej drogi, to mówi, no taka trochę autostrada przez powiedzmy góry, nie? Także tam fajnie się możecie wyżyć. Mówi, bardzo szybko się poruszacie, mały ruch na tych drogach, więc spokojnie. No i tak też w sumie zrobiliśmy, bo dosyć dynamicznie tutaj pojechaliśmy, trochę też czasu narobiliśmy, nie ukrywam. Także mówię, warta się przejechania.
skończyliśmy jazdę drogą 17 i 18. Jak widzicie, to takie trasy, które może nie są tak słynne jak Transfogarska i Transalpina, ale mają swój urok. Droga 17 to fajna oś komunikacyjna przez północ kraju, a asfalt generalnie w porządku, sporo miejsc, gdzie można przycisnąć, ale też i wioski, więc tam trochę trzeba uważać. A droga 18, no to tu prawdziwa frajda, górski klimat, serpentyny, trochę dzikiej natury, no mniej turystów. No właśnie na takich trasach czuć, że Rumunia to nie tylko główne atrakcje, ale też te mniej znane drogi, które potrafią nas zaskoczyć. A skoro już jesteśmy w północnej części kraju, no to nie można pominąć jednego z najbardziej nietypowych miejsc w całej Rumunii, mianowicie wesołego cmentarza w miejscowości Sapanta. No i teraz tak sobie wyobraźcie, cmentarz, który zamiast być ponury jest kolorowy. Drewniane krzyże malowane na niebiesko, do tego ręcznie rzeźbione obrazki i zabawna epitafia. Tak dobrze słyszycie, tutaj na grobach często opisane są historie z życia zmarłych, ale podane z takim jakby humorem. Zamiast smutku, śmiech i dystans do życia, to taki sposób patrzenia na śmierć nie jak na koniec, a bardziej jako opowieść, którą zostawia się innym. No i trzeba przyznać, jak się idzie między tymi kolorowymi nagrobkami, no to człowiek ma wrażenie, że to bardziej galeria sztuki ludowej niż typowy cmentarz. Powiem tak, no coś absolutnie wyjątkowego, no i takie totalnie, bym powiedział, w rumuńskim klimacie. Sapanta. Wesoły cmentarzyk. Także każdy na czas sobie może poczytać historię. No, wygląda to ciekawie. To jest pierwszy cmentarz, na który jest wejście płatne. Ale chodź, Filip, do kościoła. Keşke bere, keşke bere. Keşke bere, keşke bere. No, to sobie pogadaliśmy po rumuńsku z kolegą. No to wesoły cmentarz mamy zaliczony w miejscowości Sapanta, a teraz udajemy się już do miejscowości Satu Mare, gdzie mamy ostatni nocleg w Rumunii. Dojeżdżamy do miejscowości Satu Mare, gdzie mamy ostatni nocleg. Nocleg całkiem fajny, bo dosyć tani, chyba tam poniżej 100 zł był za osobę.
A lokalizacja typowo dla motocyklistów. Łóżko, prysznic, dosyć duża kuchnia z aneksem. Także paru motocyklistów było też na miejscu. Miejscówka godna polecenia. A już jutro ruszamy w kierunku Polski, przez Węgry, Słowację. Natomiast jedna niespodzianka, która nas spotka, no to przyczepią nas na granicy rumuńsko-węgierskiej, ale o tym to już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć.